i cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na te kilka zimowych miesięcy. Tu jest karta rycerza mieczy, który walczy w imię wyższych wartości, swoich wartości i tego, na czym mu zależy. Więc może być to rzeczywiście intensywny czas. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się z kolei rycerz buław. No ciekawe. Jeden kontra drugi. I to może być związane z takim, słuchajcie, zdrowym rozsądkiem kontra działaniem pod wpływem emocji. No dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei szóstka kielichów, czyli też zejście na ziemię. Na tej zasadzie, że no jeśli powiedzmy marzycie sobie o XYZ, to raczej zamiast marzyć, to schodzicie na ziemię i robicie plan, jak to osiągnąć. Też mam wrażenie, że nie polegacie na innych, co może Was zgubić, ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie w okresie zimowym? Wy przedstawiacie się jako karta kapłanki. Kapłanka w tej talii jest przepiękna i nie ukrywam, że między innymi właśnie dla niej zakupiłem tę talię, nabyłem ją, no jest cudowna. Kapłanka jest bardzo mądra, działa pod wpływem swojej intuicji i ona wie, co ma robić, ale też nie obawia się czasami zrobić kroku w tył, żeby zastanowić się, żeby zwolnić, nabrać refleksji. Rada dla Was. W Radzie jest z kolei czwórka monet. Chodzi tutaj o to, żeby nie być skupionym tylko i wyłącznie na rezultatach, ale żeby jakby cieszyć się z drogi do osiągnięcia tych celów, z planowania w ogóle. Czego nie robić, czego unikać. Unikać z kolei karty wisielca i no wisielec to jak najbardziej marazm z przełożenia as mieczy. No mój ulubiony, jeśli chodzi w ogóle o wszystkie asy. I powiem tak, myślę, że niezłe czytanie. Jest tutaj dużo mądrości, rozważności, rozwagi, połączenia ze swoją intuicją, ale też no dobra, może zacznijmy od początku. Z przełożenia macie asa mieczy. I on właśnie kojarzy mi się z taką czystością i jasnością umysłu. Więc najprawdopodobniej wodniki po prostu wiedzą, co mają robić w tym okresie zimowym i nie spędzają go na, powiedzmy, na przykład lenistwie oraz na traceniu czasu i odkładaniu czegoś na później, tylko raczej powoli w swoim tempie, w sposób zaplanowany coś czynią. No, czyli powiedzmy, wymyślicie sobie basen albo inny jakiś sposób na rozwój fizyczny i to nie jest tak, że tutaj z dnia na dzień po prostu nagle zaczynacie biec 10 km bez rozgrzewki, jest kontuzja i koniec, się poddajecie.
tylko raczej powiedzmy stopniowo szukacie sobie odpowiedniej oferty, na przykład basenu, czy powiedzmy kursu językowego, żeby to było dla Was wygodne, dla Waszego portfela również, tak wiecie, z głową. Zobaczcie, w ogólnej energii jest rycerz mieczy z kolei i on jest właśnie taki waleczny i walczący, ale nie z kimś, tylko bardziej ewentualnie o kogoś, albo w ogóle walczący w imię swoich wyższych wartości, w imię tego, co jest dla niego istotne i ważne, więc ja bym powiedział, że z czystością i z jasnością umysłu po prostu staracie się tak, żeby jak najbardziej wykorzystać ten okres. No jasno, jeśli na przykład lubicie, powiedzmy, lenić się w domu pod kocem z kubkiem kakao, czy herbaty, czy czegoś innego, czytając książki, czy tutaj po prostu brać kąpiele z olejkami, tak jak ja na przykład lubię się lenić, no to super, ale tutaj dodatkowo widzę, że jeszcze wykorzystujecie ten czas na właśnie wdrażanie w życie jakiegoś planu. To jest ważne, myślę. I teraz tak, przychodzi do Was rycerz buław z kolei, który jest zupełnie inny aniżeli rycerz mieczy, bo rycerz buław jest w gorącej wodzie kąpany, on jest tak naprawdę taką osobą, która nie może wytrzymać, która już chce rezultatów na teraz, na za chwilę i momentami, oczywiście jak każdy człowiek, możecie mieć takie, powiedzmy, zachwiania pewności siebie, czy jakiejś słabości. Nad silną wolą trzeba tutaj, powiedzmy, trenować, ale ja myślę, że Wy wiecie doskonale, co robić w takich sytuacjach, w których się zatracicie w czymś. Po prostu wycofać się, spędzić ze sobą trochę czasu w taki, kontrolowany, ale też ulubiony sposób. Na przykład, jeśli chodzi o te kąpiele z olejkami i świecami i tak dalej. Jeśli ma to Was zresetować i uspokoić, jasne, bardzo dobrze. Też bym powiedział, że otoczenie jest raczej wymagające i będzie dużo się działo w tym okresie. Tak jak moja babcia to mówi, spokój Was ratuje. Momento. I teraz tak, do przeszłości odchodzi 6 kielichów i ona jest związana z bujaniem w obłokach, z zastanawianiem się i takim, słuchajcie, przede wszystkim budowaniem swoich myśli na temat niewykorzystanych szansy i tego, co Wam ewentualnie nie wyszło. Tutaj Wy raczej wyciągacie z nich lekcje, otrzepujecie się i idziecie dalej. Ewentualnie wodniki mają tutaj coś takiego, że nie uciekają w strefę marzeń, bo to będzie oddalało Was od osiągnięcia jakichś celów. Raczej po prostu się na nich skupiacie. Nie odkładacie na później. Nie rozpamiętujecie. Może być w ogóle w tym okresie mniej czasu dla bliskich, ale to nic. Tak czasem bywa. Jeśli rzeczywiście są bliskimi, to zrozumieją. I tutaj Wy pokazujecie się jako cudowna kapłanka, czy też papieżyca, która świetnie mi tutaj pasuje do asa mieczy, bo tutaj w ogóle w połączeniu to jest taka sprawiedliwość. Również w ocenie swoich możliwości i w ogóle tego, co jesteście w stanie osiągnąć. To jest bardzo ważne, bo kapłanka jest bardzo mądra. Ona potrafi właśnie wycofać się w porę, żeby coś przemyśleć, żeby nie podejmować decyzji pod wpływem chwili i emocji, tylko właśnie pod wpływem intuicji czy wcześniejszego wglądu w siebie. Kapłanka jest związana z bykiem, z panną z koziorożcem, czyli z trygonem ziemi, więc nie ukrywam, że ten trygon, macie wsparcie niewątpliwie właśnie w osobach, które są spod tych znaków. Też widzę, że macie tutaj być głosami rozsądku dla swoich matek, sióstr i kobiet, które wydaje Wam się, że są dosyć rozjuszone i troszeczkę błądzą. W radzie jest 4 monet. I to bardzo dobrze koresponduje z całością czytania, bo chodzi tutaj właśnie o to, żeby nie być skupionym tylko i wyłącznie na celu, dlatego że to tak naprawdę odwiedzie Was od osiągnięcia go. Czyli
Jeśli na przykład chcecie wprowadzić dietę, ograniczyć spożywanie powiedzmy tłuszczu i cukru, a wprowadzić na przykład więcej powiedzmy owoców, warzyw, nie wiem, błonnika, białka, no to nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień drastycznie zmienić dietę i po prostu tylko i wyłącznie czekać na to, aż będzie upragniona sylwetka, no bo później będzie efekt jojo. Chodzi o to, żeby wprowadzać zmiany po trochu, stopniowo i bardziej na lata, na miesiące, na dłuższy okres czasu, dlatego że wtedy rezultaty będą bardziej widoczne. Tutaj też jest powiedziane, żeby właśnie być głosem rozsądku dla innych, zwłaszcza kobiet w swojej rodzinie, również na temat wydawania pieniędzy, ich wydawania pieniędzy, bo mogą się Was radzić. Czego nie robić, czego unikać i tutaj jest, słuchajcie, głupiec i on też koresponduje z całością czytania. No tutaj chodzi dosłownie o to, żeby nie, powiem kolokwialnie, nie przebimbać sobie tej zimy na siedzeniu pod kocem, tylko właśnie, żeby ją wykorzystać trochę, bo no wiadomo, że, czy ja powiedziałem głupiec? Wisielec. To jest wisielec. No wisielec to jest takie zastanie się, to jest stanie w miejscu i brak rozwoju i no, żeby tutaj po prostu albo nie spocząć na laurach, albo po prostu dłużej starać się o jakieś rezultaty i też no, starać się cieszyć tą drogą do osiągnięcia rezultatów. Rozwój i żeby po prostu nie zasiedzieć się w swojej norce na zimę. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.